Yeah. Swinton. Oh, no kidding? W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam amerykańską markę Wellcraft z ponad 65-letnią tradycją, która zdobyła sławę dzięki wspaniałej grze aktorskiej w serialu Miami Vice. W dzisiejszym jachturze zaprezentuję dwie kompaktowe łodzie spod skrzydeł tej zasłużonej stoczni. Wellcraft 435 oraz 355. Zapraszam do odcinka, w którym przetestujemy, jak działa Seakeeper na jednej z nich. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie. Witajcie kochani na kolejnym jachturze. Tym razem jesteśmy na Wellcrafcie 435. Poznajcie Tomka, który jest Wam już na pewno znany. Tomek Landowski, Cześć. Liberty Marine. Cześć Tomek. Miło Cię znowu widzieć. Wzajemnie. Tomek, powiedz parę słów o tej wspaniałej jednostce, po której za chwilkę się przejdziemy. Widzimy tutaj przede wszystkim, co od razu się rzuca w oczy, potężne 3 silniki, Potężne. 3 razy 350 koni Dokładnie. Jest mechanicznych. to najmocniejsza konfiguracja silnikowa na tej jednostce. To jest flagowy okręt marki Wellcraft. Explorer 435, model obecnie nazywany Explorer 44. Więc to jest łódka prawie 14 metrów długości, 12 ton masy, dwie kabiny, dwie łazienki. No taki już można powiedzieć typowy Explorer, przygotowany na spędzanie czasu nie tylko weekendowo, ale też na dłuższą metę. Chociaż Wellcraft został założony w USA i nadal produkuje łodzie w Ameryce, to decyzje właścicielskie, strategia rozwoju i część zarządzania biznesem zależą od francuskiego giganta Beneteau, który w 2014 roku kupił firmę Regboat Holdings, do której należą Wellcraft, Four Winds, Scarab i Glastron. Pochodzący z Florydy i rozsławiony dzięki Miami Vice, Wellcraft oferuje kultowe, ręcznie robione łodzie o długości od 20 do 44 stóp. Już pierwsze spojrzenie na oba jachty stojące przy kei nie pozostawiają wątpliwości. Ich konstrukcja jest bardzo podobna do siebie. Wellcraft 435 jest oczywiście wyższy, dłuższy i szerszy. Siłą rzeczy oferuje więc więcej miejsca na pokładzie. Trzy duże silniki rozpędzają tą jednostkę, ponad 40 parę węzłów. Podaliśmy 42 węzły. Spalanie oczywiście, bo takie pytanie pewnie gdzieś padnie od słuchaczy. Jak dociśniemy do końca manetkę, to prawie 300 litrów na godzinę jest w stanie spalić. Przy takiej prędkości cruisingowej 25-26 węzłów spalanie jest na poziomie 160-170 litrów. Jeżeli chodzi o kabiny i liczbę pasażerów, które tutaj możemy przemieszkać oraz przewieźć, przerejsować, to jakie to są liczby? Zgodnie z kartą bezpieczeństwa maksymalnie może być tutaj w czasie podróży 10 osób. Kabiny są dwie podwójne. Jedna jest kabina z dodatkową taką przystaweczką, więc mamy tutaj 5 osób, które mogą wygodnie spać. Dwie oddzielne łazienki z pewnymi prysznicami, kambus, duża przestrzeń na dziobie. No, taka łódka do dziennego spędzania czasu i tak jak powiedziałem, część nocna jest również bardzo wygodna, bez żadnych kompromisów i tutaj wszyscy ładnie, wygodnie pomieszczą. Klimatyzacja, ogrzewanie, to wszystko jest Wszystko, na pokładzie. czego potrzeba. Kochani, oraz informacja, która zawsze Was interesuje, czyli ile musimy za tą jednostkę zapłacić, jaka jest cena podstawowa i jaka jest cena specjalna dla naszych widzów, jachtomaniaków, cena targowa. Cena katalogowa tej jednostki w tym wyposażeniu to jest 805 000 euro netto. Ten konkretny model jest naszym modelem demo. Jest to łódka, która ma 40 motogodzin, model 2024, cena 620 000 euro netto. Spory rabat od ceny wyjściowej. Tak, mamy tutaj spory rabat, także naprawdę śpieszcie się, jeżeli jesteście zainteresowani, to kontaktujcie się bezpośrednio z Tomkiem Landowskim z Liberty Marine lub ze mną poprzez Instagram, adres e-mail lub YouTube'a. Zapraszamy w tej chwili na jachtur Wellcrafta 435. Kochani, zapraszam na kolejny jachtur, tym razem po francuskim Wellcrafcie 435 z potężną mocą 3 razy 350 koni. Zapraszam. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od rufy. Jak tutaj widzicie, mamy wychylane burty po lewej i prawej stronie, które są już standardem w branży jachtowej. Oprócz tego niskie tej podesty, niska platforma po prawej i lewej stronie. No i te 3 potężne silniki Mercurego V10 3 razy 350. Jest to potężna moc. Stolik na rufie rozkładany z obu stron. Tutaj mamy do dyspozycji lodóweczkę. Po prawej stronie od wejścia mamy jeszcze taką małą kanapkę z 2 cup holderami. Drzwi przesuwne. I wchodzimy do części centralnej. Zapraszam. Tutaj mamy kanapę, rozkładany stolik, również z 4 cup holderami, kuchnię z kuchenką, płytą grzewczą, z lewozmywakiem, szafeczki potrzebne
To już jest jacht wyposażony w ekspres. Dodatkowa, bardzo duża lodówka. No i przechodzimy do części sterowej, w której rządzi kapitan. Mamy tutaj kanapę dwuosobową, którą można regulować. Jak widzicie, mamy tutaj do dyspozycji w centrum sterowania dla kapitana absolutnie wszystko, czego potrzeba. Fajnie ustawione pod dużym kątem plotery Garmina, dwa duże, ster strumieniowy, zipwake'i, oświetlenie, sterowanie wszystkimi przyrządami, które są potrzebne do obsługi tego fantastycznego francuskiego jachtu. Oczywiście manetka mocy, która rozporządza tymi 3 silnikami V10 350 koni. Ta jednostka ma naprawdę dużą moc i przyszły właściciel tej jednostki będzie miał dużo frajdy z poruszania się po morzu i oceanie tak potężną jednostką. Z poziomu sterówki można wyjść na burtę. Zobaczcie, macie tutaj takie fajne, małe drzwiczki. O, wleciało teraz w końcu to powietrze, którego tutaj bardzo pragnę na targach w Gdyni, ponieważ jest dzisiaj bardzo duszno. I tymi drzwiami możemy tutaj przejść na burtę. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla kapitanów tego typu jednostek. Co ciekawe i rzadko spotykane koło sterowe zostało zaprojektowane w podobny sposób jak w samochodach. Posiada przyciski bezpośrednio przy kole sterowym, które znacznie zwiększają dostępność do najważniejszych funkcji na jachcie. Moi kochani, nad nami jest sufit, ale ten sufit jest zabezpieczony takimi roletami. Od razu zrobiło się jaśniej. Takie rolety mamy również do dyspozycji tutaj. Jeżeli się cofniemy, to zobaczcie, mamy również taką roletę, jedną, drugą. I tutaj dodatkowo mamy jeszcze zabezpieczenie na komary, siatka na komary, na owady, które mamy zarówno tutaj z tej strony, jak i z tej strony. No i zobaczcie, w tej chwili za pośrednictwem tego przycisku jesteśmy w stanie rozsunąć nad nami dach, który wysuwa się do połowy zadaszenia, dając nam dużo powietrza oraz ewentualnie dużo dopływu światła w słoneczne dni. Czy ta jednostka nie wygląda jak Twoja przyszła łódź? Myślę, że za tą cenę 620 000 euro, która jest ceną targową, to co daje ta jednostka i co oferuje przyszłemu właścicielowi jest naprawdę wartościowe, więc zastanówcie się nad potencjalnym zakupem tego właśnie jachtu, do czego Was zachęcam. Jak widzicie, mamy kanapę tutaj po prawej stronie, mamy jeszcze jedno dodatkowe siedzenie po lewej stronie. Wszędzie mamy dużo miejsca do przechowywania, czy to telefonu, czy jakichś innych drobiazgów, ale teraz schodzimy schodkami w dół. I od razu przed nami bardzo duża kabina ownerska, w którym znajdziemy duże łóżko, po bokach schodki, miejsca do przechowywania po lewej i prawej stronie. Nad nami mamy podobny mechanizm, tutaj z oknem dachowym, zabezpieczenie przeciwko komarom. Po dwóch stronach lewej i drugiej stronie poziome szyby. No i tutaj po lewej stronie dostęp do prywatnej łazienki. Na dziób możecie się dostać oczywiście z tej przestrzeni koło miejsca sternika, ale również oczywiście z rufy, co w tej chwili ja sam uczynię. Jak wspominałem, możecie się wydostać też również tędy na dziób, gdzie ja właśnie w tej chwili się udaję. Ten 13-metrowy Wellcraft 435 na dziobie oferuje sporą leżankę. Ja teraz ledwo się trzymam, bo troszkę fale tutaj wzmogły w porcie w Gdyni, dlatego muszę się trzymać. Pamiętajcie, zasada jednej ręki. A my tutaj mamy dosyć sporą leżankę i takie fajne rozwiązanie, które daje nam możliwość wygodnego oparcia się tutaj na tej kanapie
i kontemplowania widoków. Tutaj na dachu, moi kochani, macie potężny szperacz, a z przodu pod tą kanapą dodatkowo bakistę, oczywiście na linę, jest na siłowniku, więc tutaj mamy potężną bakistę z przodu. Zobaczcie, jak tutaj jest głęboko, ile miejsca na potencjalne odbijacze. Mamy tutaj pilota do windy kotwicznej, sporo naprawdę miejsca. Zamykamy. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy Coffee. Dziękuję. Burta jest szersza i zalecamy przechodzenie właśnie prawą burtą do rufy. I tak jak zaczynaliśmy, tak kończymy na rozsuwanych platformach kąpielowych, które zwiększają nam szerokość tej jednostki o około 2 metra i dają możliwość idealnego miejsca do wskakiwania do wody. Ja, będąc potencjalnym posiadaczem takiego jachtu, to praktycznie cały czas pozostawiałbym jacht w tym ustawieniu, czyli z otwartymi burtami, aby ciągle móc kontemplować wodę, ponieważ ja kocham wodę i z tego się wzięła moja pasja do jachtingu. Wspaniałe rozwiązanie, które zapoczątkował polski Galeon, a stosowany jest też w innych markach. Tutaj widzimy to samo rozwiązanie u francuskiego producenta. Będąc w kabinie, pamiętacie, że otworzyliśmy dach. W tej chwili widzicie, jak dużą powierzchnię on zajmuje, ale też jak dużo przestrzeni wprowadza do środka, jak dużo promieni słonecznych. Przez to wydaje się, a w zasadzie tak rzeczywiście jest, że to miejsce sprawia wrażenie większego i bardziej otwartego na otoczenie. Tutaj mamy lewą burtę, bezpieczne relingi, gdzie jesteśmy w stanie bezpiecznie przejść tutaj całkowicie na rufę. Ta łódź jest łodzią kompaktową, oferuje potencjalnemu właścicielowi odpowiednią ilość do spania, jeżeli chodzi o taką długość łodzi. Przede wszystkim moc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę przy tej jednostce, bo w tej cenie nie znajdziecie prawdopodobnie tak potężnej łodzi, która ma takie gabaryty i oferuje tak dużo. Przypominam, to jest 3x350 V10, więc warto rzucić okiem na tą wspaniałą francuską jednostkę. Moi drodzy, podsumowując tą łódź, francuski Wellcraft 435, 2 kabiny, 4 osoby do nocowania spokojnie, ale zmieści się 6 osób. Tak jak wspominałem, cena targowa na targach Polboat Gdynia 620 000 euro. Jeżeli jesteście potencjalnie zainteresowani tą jednostką, to skontaktujcie się proszę ze mną, a ja wtedy postaram się uzyskać dla Was jak najlepszą cenę i tą cenę targową, o której Wam wspominałem. Przejdźmy teraz do krótkiego podsumowania mniejszego brata, jachtu Wellcraft 355, o którym opowie Tomek Landowski. Tomasz, to powiedzmy proszę, jaki to jest w ogóle model jachtu, żeby nasi użytkownicy wiedzieli, czym teraz jesteśmy, ile ta jednostka kosztuje, w jakie silniki jest wyposażona. Jest to model marki Wellcraft. Wellcraft marka z grupy Beneteau. Czyli Dokładnie francuska. Marka amerykańska, natomiast kupiona przez grupę Beneteau francuską. Model 355, obecna nazwa handlowa jest to Explorer 38. Łódka produkowana w Polsce. Ten model jest produkowany w Ostrudzie. Jednostka prawie 12 metrów długości, masa ponad, no w tym wyposażeniu będzie około 8 ton. Tutaj mamy konfigurację 3-silnikową, 3 razy Yamaha, 300 koni, czy mamy tutaj 900 koni na pokładzie. Maksymalna opcja, która jest to możliwa do zamontowania, to jest 3 razy 350 Merkury. Oczywiście pełen joystick, tak jak tutaj pokazaliśmy, system stabilizacji. To jest łódka demo, ona jest bardzo mocno naprawdę doposażona. Mamy tutaj system 230 w oparciu o inwerter 5 kW i baterie litowo-jonowe. Tak, mamy tutaj zasilanie bez generatora, 230 i ten bank energii, który tu jest zgromadzony, starcza naprawdę na to, żeby zasilić i klimatyzację, która jest na tym pokładzie, i Seakeepera, który tutaj się znajduje. Czyli rzeczywiście model bardzo fajnie wyposażony, niczego tutaj nie brakuje. To powiedzmy Tomku proszę, ile nasi klienci muszą zapłacić za tą jednostkę? Biorąc pod uwagę, że Seakeeper jest już tutaj wbudowany, który sam mówiłeś, że kosztuje 60 000 euro. Dokładnie. Cena startowa tego modelu z najmniejszą konfiguracją dwusilnikową 2 razy 350 koni zaczyna się od 350 000 euro. Ten konkretny model, tak doposażony, to jest wartość 500 000 euro netto. Moi kochani, jeżeli jesteście zainteresowani tą wspaniałą jednostką, to piszcie do Tomka, Liberty Marine lub skontaktujcie się ze mną przez Instagram, maila, YouTube'a. W tej chwili będziemy specjalnie dla Was
testować pewien mechanizm tej łodzi, który jest zainstalowany na tej łodzi. Tomku, powiedz 3 słowa, co to jest za mechanizm i co za chwilę będziemy robić. Seakeeper jest to system stabilizacji łodzi marki Seakeeper. Ci, którzy są w branży, myślę, że kojarzą tą markę. Są to urządzenia, które stabilizują jacht w pozycji poziomej. Powodują to, że jacht nie buja się na fali prawo-lewo, szczególnie na martwej fali. Jest to urządzenie bardzo drogie, ale bardzo efektywne. Stosowane przeważnie na dużych jachtach, aczkolwiek na mniejszych jednostkach tego typu również jest możliwe do zastosowania. Zobaczycie Państwo, jak to efektywnie działa. Wymaga pewnej dozy energii, czyli musi być albo generator, albo jak w tym przypadku na tym jachcie duży inwerter w oparciu o baterie litowo-jonowe. Czyli to działa w oparciu o żyroskop? Żyroskop. Mówiąc króciutko, jest duża kula, bardzo ciężka. W zależności od modelu to jest kilkaset kilogramów, która się rozpędza bardzo powoli do zadanych obrotów. Tu jest akurat opcja włączona na 6,5 tysiąca obrotów, można zwiększyć do 8,5 tysiąca obrotów, co powoduje, że ta siła, która prostuje jacht, ta siła prostująca jest większa. Czas rozpędzania tej kuli to jest kilkadziesiąt minut. To nie jest tak, że po guziku wciśniemy i to działa od razu. Już po rozpędzeniu tej kuli to działa rzeczywiście, że włączymy sobie guziczek i ona zaczyna efektywnie działać. Zresztą to będzie widać zaraz na prezentacji. Wiem, że tego typu rozwiązania stosowane są też w innej branży, w architekturze, to znaczy w bardzo wysokich wieżowcach, 500-600 metrów. Na ostatnich piętrach też są zawieszone takie obciążniki, one działają jak przeciwwaga, nie? Więc Dokładnie. Tam, coś gdzie są coś duże wiatry, podobnego. gdzie ta konstrukcja odchyla się o parę metrów w tych dużych wieżowcach, to rzeczywiście się stosuje. Natomiast w naszej branży motorowodnej nie są to bardzo popularne systemy, ponieważ ta opcja kosztuje 60 tysięcy euro. To nie jest mało. To nie jest mało. To nie jest mało, ale moi drodzy, jeżeli wasza żona nie znosi podróżowania, rejsowania po morzu i bardzo często spotykamy się tutaj z chorobą morską, to mamy na to rozwiązanie. Jest właśnie to, co za chwilkę będziemy testować i razem z Tomaszem spróbujemy rozbujać tą łódź, imitując morskie fale, a Maria, która jest w tej chwili za kamerą, włączy Seakeepera i zobaczycie, jaki efekt uzyskamy po włączeniu tego urządzenia. Także zobaczcie nasz test. Idziemy się zmachać. Tak jest. Nic nie idzie. Rewelacja.